Cześć, witam wszystkich budowniczych karty graficznej i inne osoby zainteresowane elektroniką. W poprzednim odcinku, do którego tutaj macie link na ekranie, przedstawiłem Wam pewną koncepcję układu, którego zadaniem będzie generowanie impulsów odchylania pionowego i poziomego. Ten układ dodatkowo przesymulowałem w programie DIC, który jest symulatorem układów cyfrowych, no i te wstępne symulacje wykazały, że wszystko powinno być ok i wszystko powinno nam zadziałać. No ale wiecie jak to jest, symulacje symulacjami, ale zawsze warto sprawdzić w rzeczywistości, czy zaprojektowany układ poprawnie działa. No więc w tym odcinku spróbuję zbudować wersję elektroniczną, rzeczywistą tego układu, który będzie programowalnym generatorem impulsów synchronizacji. No jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będziemy mieli pierwszy gotowy moduł naszej budowanej karty graficznej, a jeżeli coś pójdzie nie tak, no to dowiemy się co, spróbujemy to naprawić, no i być może w kolejnym odcinku uda nam się doprowadzić sprawę do szczęśliwego końca. No to bierzmy się do pracy. Tak jak tutaj widzicie, mam otwarty projekt tego mojego generatora synchronizacji stworzony w symulatorze. No to teraz musimy poszczególne bloki i układy z tej symulacji przenieść do rzeczywistości. No i tutaj pierwsza dobra wiadomość polega na tym, że te wszystkie bloki, które użyłem w symulatorze, mają swoje odpowiedniki w rzeczywistych układach TTL. A jeżeli nie wiecie, jak ten pokazany tutaj na ekranie układ dokładnie działa, to zachęcam Was do przejrzenia mojego poprzedniego odcinka, w którym dokładnie omówiłem poszczególne bloki funkcjonalne i koncepcję działania tego mojego generatora. No więc zacznijmy od początku, a więc generacji odpowiednich sygnałów sterujących. Jak widzicie, za tą część odpowiadają te trzy przerzutniki typu D, z których każdy dzieli zegar wejściowy przez 2. No i w ten sposób powstają te zegary pochodne, których zadaniem jest m.in. sterowanie przełączaniem liczników linii oraz pikseli oraz innych bloków funkcjonalnych tego generatora, no i później potencjalnie także innych bloków funkcjonalnych karty graficznej. Ta część układu jest bardzo prosta do przeniesienia do rzeczywistości, dlatego że ten sam efekt uzyskam przy pomocy kostek o oznaczeniu 7474, z których każda zawiera 2 przerzutniki typu D. No jak widzicie, w takiej konfiguracji, jak tutaj sobie narysowałem w programie Eagle, dzielą one zegar wejściowy przez 2. Przy okazji uzyskuję na wyjściu zegar o dwukrotnie mniejszej częstotliwości i wypełnieniu dokładnie wynoszącym 50%. Ta część układu jest banalnie prosta, więc chyba nie trzeba o niej zbyt dużo mówić. To teraz przejdźmy do drugiej części układu, a mianowicie liczników pikseli oraz liczników linii. Tak jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, ja tutaj użyłem 8-bitowego licznika i dodatkowo, ponieważ wyjścia tych dwóch liczników muszą być ze sobą połączone, użyłem buforów trójstanowych, które umożliwiają mi selekcję licznika, którego wyjścia są podłączone do tej mojej magistrali. Na szczęście w rzeczywistości sprawa jest o wiele prostsza, dlatego że w standardowej serii TTL istnieją układy 74590, które są właśnie 8-bitowymi licznikami z wyjściem trójstanowym. Zresztą taki układ zasugerował tutaj jeden z moich słuchaczy w komentarzach, za co oczywiście jestem bardzo zobowiązany. Także jak przejdziemy do Igla, to mamy sprawę ułatwioną. Tak jak widzicie, wkładam tutaj sobie po prostu 2 układy 74 LS590. Tak przy okazji, dla tej wersji 74 LS590 maksymalna częstotliwość zegara, którego impulsy mogą być przez ten licznik zliczane, wynosi około 20 do 25 MHz, ale nie stanowi to najmniejszego problemu, dlatego że te pokazane przeze mnie wcześniej przerzutniki typu D dzielą mi ten sygnał taktujący przez, w moim przypadku, 8. W związku z tym nawet przy standardowej częstotliwości pixel clock dla VGA wynoszącej około 25 MHz, na wejściu tego licznika będę miał sygnał o częstotliwości wynoszącej tylko 25 MHz przez 8, a więc troszeczkę powyżej 3 MHz. A więc wszystko będzie zgodne ze specyfikacją tego licznika. Te liczniki mają jeszcze kilka dodatkowych sygnałów sterujących, między innymi jest ten sygnał o nazwie CCLR, a więc sygnał resetu, który powoduje, że zliczanie rozpoczyna się od zera. Ja ten sygnał będę wykorzystywał, dlatego że tak jak pamiętacie, okresowo muszę resetować ten licznik, a ponieważ dodatkowo jeszcze na tej mojej płytce będzie ogólny sygnał resetu, w związku z tym ja ten sygnał, który z maszyny stanów będzie podawany, będę jeszcze przepuszczał tutaj przez bramkę END. W ten sposób będę mógł resetować te liczniki zarówno właśnie podczas ich normalnej pracy, jak i wtedy, kiedy przyłożę aktywny stan sygnału reset. Ta funkcjonalność z tym zewnętrznym resetem nie jest mi tutaj co prawda do końca potrzebna, no ale w sumie dlaczego by jej tutaj nie zaimplementować? Ponieważ te liczniki mają wyjścia trójstanowe, więc mam tutaj jeszcze dodatkowe takie wejście G, którego aktywny stan umożliwia aktywację wyjść tego licznika, natomiast jego stan nieaktywny powoduje, że one przechodzą w stan wysokiej impedancji. I dzięki temu, tak jak tutaj widzicie w iglu, wyjścia tych dwóch liczników mogę ze sobą połączyć w jedną 8-bitową magistralę. No i teraz to, który z tych dwóch liczników będzie aktywny, będzie zależało od stanu tego sygnału MEMCLK i jego negacji, który jest produkowany tutaj przez jeden z tych przerzutników
czytników typu D. No więc jak widzicie, na tym etapie właściwie ta implementacja elektroniczna w 100% odpowiada naszej symulacji. No to idźmy dalej. Stan wyjść tych 8-bitowych liczników jest porównywany z odpowiednimi komórkami w pamięci RAM, które określają poszczególne elementy impulsów synchronizacji. To porównanie jest możliwe przy pomocy specjalizowanego układu scalonego. Ja tutaj sobie w tej mojej symulacji wykorzystałem komparator, który właśnie widzicie. Natomiast w rzeczywistości mamy taki układ o oznaczeniu 74LS682, który umożliwia porównywanie ze sobą dwóch 8-bitowych liczb. No i tak jak tutaj widzicie, wyjście P równa się Q ma stan aktywny, czyli niski, wtedy kiedy na wejściach A i B mamy dokładnie tą samą liczbę. No i to oczywiście powoduje przejście do kolejnego etapu zbudowanej przez nas wcześniej maszyny stanów. Ten komparator oczywiście skądś musi wziąć dane do porównania, a bierze je z pamięci. W tej mojej symulacji użyłem pamięci ROM tylko dlatego, że jak wam wcześniej mówiłem, umożliwia ona zapisanie wcześniej predefiniowanych wartości, co było mi potrzebne do tego, żeby przeprowadzić testy. Natomiast oczywiście w rzeczywistości to będzie pamięć RAM. No jak teraz popatrzymy na tą standardową serię układów 74, to zauważymy, że tam jest kilka układów pamięciowych o różnych pojemnościach. Ja sobie tutaj akurat użyłem układu 74LS219, który zawiera 16 4-bitowych słów. W związku z tym układ ten ma 4 linie adresowe A0, A3, które umożliwiają adresację jednego z 16 słów. Oprócz tego ma rozdzieloną magistralę danych. Jak widzicie, mamy tu osobno linię D input, które umożliwiają zapis do tej pamięci, a i D output, które umożliwiają odczyt z tej pamięci. No i oczywiście sygnały sterujące, klasyczny sygnał CS wyboru układu oraz strop zapisu, czyli ten sygnał write. O tych sygnałach sobie powiemy jeszcze troszeczkę więcej przy okazji już później pisania softu, który będzie nam konfigurował ten generator, ale na razie nie uprzedzajmy faktów. Oczywiście tutaj jako pamięć możemy sobie zastosować dowolny inny układ, to jest bez większego znaczenia, ale akurat ten mi doskonale pasował, ponieważ moje porównywane słowo ma mieć długość 8 bitów, w związku z tym potrzebuję dwie takie kości pamięci, dlatego tutaj te dwie umieściłem na schemacie. Oczywiście ich linie adresowe będą ze sobą połączone równolegle, natomiast te sygnały DQ0, DQ3 jednej i drugiej kości łącznie będą tworzyć 8-bitowy sygnał, który jest porównywany z wartością liczników pikseli bądź też linii. Te pamięci są tak stare, że nawet trudno jest do nich znaleźć odpowiednio precyzyjną notę katalogową, ale w końcu udało mi się to zrobić. Jak tutaj widzicie, one mają mniej więcej czas dostępu rzędu 70 nanosekund, co jest dla mnie w zupełności ok, chociaż mógłby być krótszy, no ale nie ma co narzekać. Natomiast, jak tutaj widzicie, ja zostawię rozdzielone te sygnały danych wejściowych i wyjściowych, dlatego, że oczywiście mój układ komparatora potrzebuje tylko dane wyjściowe, on nic nie będzie zapisywał do tej pamięci, natomiast zapis do tej pamięci będzie się odbywał wyłącznie przez procesor sterujący tym układem, który będzie odpowiedzialny za wczytanie odpowiedniej konfiguracji odpowiadającej generowaniu właściwych impulsów synchronizacji. Natomiast procesor nie musi mieć możliwości odczytu zawartości tej pamięci, to do niczego nie będzie potrzebne, w związku z tym nie będzie miał dostępu do linii danych DO. Kolejne układy, które mieliśmy tutaj w tej wcześniej zbudowanej symulacji, to układy 2-4-bitowych liczników. One pamiętają aktualny krok maszyny stanu, który jest powiązany z generowanym impulsem synchronizacji pionowej bądź też poziomej. I tutaj znowu nam się bardzo dobrze składa, dlatego że w tej standardowej serii TTL mamy układ o oznaczeniu 74LS393, który zawiera 2 4-bitowe liczniki, czyli dokładnie to, co potrzebujemy, a więc te dwa elementy, które tutaj były oddzielone w tej naszej symulacji, w rzeczywistości będą jednym układem scalonym. No i tak jak tutaj widzicie, te wyjścia QA, QB każdego z tych liczników będą podawane na linie adresowe A0, A1 pamięci i w związku z tym te liczniki będą wybierać jedną z 4 komórek pamięci, której zawartość będzie porównywana z aktualną wartością licznika pikseli bądź też licznika linii. Ta część jest bardzo prosta, ponieważ te liczniki nie mają wyjść trójstanowych, w związku z tym ja tutaj wybór licznika, który określa mi pozycję pionową lub poziomą, muszę dokonywać za pomocą multiplexera, czyli też tak analogicznie jak w tej mojej symulacji, ponieważ do tej pamięci jeszcze będzie miał możliwość zapisu procesor. W związku z tym ten mój multiplexer umożliwia także przełączanie tych linii adresowych na zewnętrzne, które będą sterowane właśnie przez procesor, który będzie odpowiedzialny za konfigurację tego całego układu. No i całość będzie tutaj oczywiście połączona ze sobą przy pomocy tak zwanego glue logic, czyli prostych układów logicznych, które będą przeniesione jeden do jednego z tej mojej wcześniejszej symulacji, więc nie ma sensu się specjalnie na nim
nimi skupiać, no to teraz jeszcze skupmy się na kilku elementach związanych już z generowaniem tych właściwych impulsów synchronizacji. No i tutaj znowu użyję układów 74-74. Tym razem one będą działały nie jako dzielniki częstotliwości, ale jako układy pamięciowe, które będą zapamiętywać stan wyjścia komparatora, który porównuje te dwie 8-bitowe liczby i ten stan w odpowiednich momentach będzie podawany na wejście traktujące tych liczników 393. Natomiast to, na jakim etapie tworzenia impulsu synchronizacji pionowej bądź poziomej jesteśmy, będą określać demultiplexery. No i znowu tak się dobrze składa, że w tej serii 74 mamy do dyspozycji układ o oznaczeniu 74139, który zawiera w sobie dwa 4-wyjściowe demultiplexery. W związku z tym znowu te dwa elementy możemy zastąpić jednym układem scalonym. No więc podsumowując, widzicie tutaj cały schemat tego naszego układu generatora synchronizacji. Jak widać jest on bardzo prosty, zawiera zaledwie 14 układów scalonych, z czego część z nich, a konkretnie 2, nie są bezpośrednio związane z synchronizacją, a więc zmieściliśmy się w 12 układach scalonych. Nieźle, prawda? Biorąc pod uwagę, że ten nasz generator jest całkowicie programowalny. No to nie pozostaje mi nic innego, jak zbudować ten generator w realu. W tym celu oczywiście wykorzystam na początek płytkę stykową, ponieważ przy jej pomocy będę mógł dosyć szybko zbudować prototyp tego układu, a 12 układów scalonych to jeszcze nie jest aż tak dużo, żebyśmy tutaj nie byli w stanie tego na takiej płytce stykowej porutować. Ponieważ jak wiecie, moje umiejętności rutowania połączeń na płytkach stykowych są właściwie zerowe, więc wam oszczędzę tej całej męki, którą przechodziłem, no i pokażę wam gotowy rezultat, ten, który tutaj widzicie na ekranie. Na tej płytce wszystko, co nas na ten moment interesuje, to są te dwa górne rzędy scalaków, które po kolei zawierają właśnie te układy 74-74, które są odpowiedzialne za generowanie poszczególnych sygnałów, które są mi potrzebne w reszcie układu. Dwa układy 74-590, które są licznikami. Tutaj jeszcze mamy w międzyczasie małe glue logic, czyli układy 7408, czyli czterokrotna dwuwejściowa bramka AND oraz 7404, czyli sześciokrotny inwerter. Tutaj poniżej z kolei mamy pamięci 74 LS219, mamy multiplexery oraz licznik 74393. No i jak widzicie, zrobiła mi się z tego niezła plątanina przewodów. Ponieważ ten mój układ generatora synchronizacji jest programowalny, w związku z tym muszę go jakoś zaprogramować i muszę zrobić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie dostarczyć zegar taktujący to całe ustrojstwo. I w tym celu pomyślałem, że fajnie będzie wykorzystać coś nowocześniejszego, jakiś mikrokontroler, który będzie na razie udawał rolę starego, poczciwego 8-bitowca. No i tutaj, żeby od tych 8 bitów za daleko nie odchodzić, wykorzystam sobie AVR, a konkretnie płytki Curiosity Nano, które mają tą zaletę, że mogę je wprost programować oraz debugować poprzez peceta. W związku z tym bardzo łatwo jest wczytywać program oraz śledzić jego wykonywanie. Dodatkowo mogę wykorzystać te płytki jako taki debugger hardware'owy tego mojego układu, który buduję. A w jaki sposób go mogę wykorzystać, to zobaczycie w pierwszym filmie na moim kanale, do którego tutaj link zresztą macie, gdzie pokazuję właśnie w jaki sposób wykorzystać tego typu płytki rozwojowe do tego, ażeby debugować hardware. A to wszystko będzie niezbędne do tego, ażeby zaprogramować te pamięci 74 LS219 odpowiednimi wartościami. Na razie ja sobie tutaj wpiszę wartości testowe, które pozwolą mi sprawdzić, czy te generowane impulsy spełniają odpowiednie oczekiwane przeze mnie relacje czasowe. No i przy okazji ten AVR może jeszcze posłużyć do jednego celu, a mianowicie może być źródłem zegara, który taktuje ten cały układ, tak? Czyli nie muszę w tej chwili budować sobie na przykład jakiegoś tam zegara PAL albo zegara VGA. Mogę tutaj podać jakąkolwiek częstotliwość wygenerowaną przez AVR-a, co znowu powinno mi znacznie ułatwić debugowanie. Tymi pozostałymi scalakami, które na razie znajdują się na tej płytce, za bardzo się nie przejmujcie. One będą w kolejnych odcinkach omówione. Ja już sobie tutaj troszeczkę po prostu wyszedłem do przodu, żeby przetestować pewne koncepcje, ale tak jak mówię, to jest kwestia przyszłości. Tak przy okazji tutaj po lewej widzicie taką małą płyteczkę, która zawiera 8 sygnałów. To jest 8-bitowa magistrala danych, która łączy tego mojego AVR-a z innymi programowalnymi układami, które już znajdują się na tej płytce stykowej oraz układami, które się na niej wkrótce znajdą. Dodatkowo, ponieważ mam tutaj już dwa układy pamięciowe, te układy 74 LS219, w związku z tym potrzebuję taką mini magistralę adresową. No i tutaj widzicie te zielone przewody, które prowadzą do tych układów. To są przewody, które dostarczają informacje o adresie wybranej komórki, oczywiście poprzez multiplexery, które przełączają źródła tego adresu pomiędzy AVR-em oraz jednym z liczników 393. A więc jak widzicie, ja sobie ten zmontowany układ podłączyłem
do zasilania. Jak widać po włączeniu bierze on przy napięciu zasilania 5V, mniej więcej 0,6-0,7 A, więc nie jest tak źle. Dodatkowo podłączyłem sobie w kilku newralgicznych miejscach sondy oscyloskopowe, ale o tym jeszcze za chwilę. No i wczytałem do mojego mikrokontrolera pierwszy program, którego zadaniem będzie wpisanie pewnych pozycji dla impulsów synchronizacji poziomej i pionowej, dzięki czemu będę mógł sprawić, że ten układ rzeczywiście generuje poprawne sygnały. Żeby sobie nieco ułatwić to sprawdzenie, to ja te impulsy synchronizacji poziomej i pionowej, tak jak widzicie, wyprowadziłem na dodatkowy układ scalony, który zawiera bramkę OR, która mi złoży te dwa sygnały razem, dając mi złożony sygnał synchronizacji, który sobie wrzucę na oscyloskop i dzięki temu będę mógł łatwo sprawdzać, czy rzeczywiście ten sygnał wygląda na poprawny sygnał synchronizacji. Tutaj tak przy okazji jako zasilacz wykorzystałem przetwornicę impulsową kupioną na AliExpressie kiedyś przy okazji innego projektu. Ta przetwornica okazała się nie do końca spełniająca moje wymogi, ale tutaj wina akurat leży całkowicie po mojej stronie. Natomiast wykorzystuję ją teraz właśnie jako takie sprytne urządzenie do zasilania różnych testowanych przeze mnie układów, które umożliwia mi precyzyjną regulację napięcia, a przy okazji dzięki temu wbudowanemu wyświetlaczowi daje mi informację o tym, jakie jest napięcie zasilania układu i pobierany przez niego prąd, a także moc. A więc stworzyłem sobie projekt w Microchip Studio, wybrałem sobie ten mój mikrokontroler Atmega 4809. Jeżeli chcecie użyć dowolnego innego, to oczywiście nie ma żadnego problemu, pod warunkiem, że posiada on wystarczającą liczbę pinów I/O. No i w tym moim programie zdefiniowałem sobie kilka stałych. Tak jak tutaj widzicie, zdefiniowałem sobie stałe, które odpowiadają poszczególnym liniom adresowym A0, A1, A2. Te linie będę wykorzystywał między innymi do tego, ażeby adresować komórki pamięci RAM zawierające pozycje części impulsów synchronizacji. Mam oczywiście główny zegar układu, który będzie taktował ten cały interes. Ten zegar będę mógł generować zarówno programowo, co umożliwi mi uzyskanie dowolnej częstotliwości, jak i sprzętowo poprzez time, ale o tym później. Tutaj mam dodatkowo zdefiniowane sygnały sprzętowe, które będę podawał na demultiplexer, który zajmuje się selekcją układów. Tak? Ja tutaj mam kilka możliwości już na dzień dzisiejszy selekcji, mianowicie selekcji pewnych zatrzasków, które przechowują adres startowy pamięci wideo RAM, ale tym zajmiemy się w przyszłości. Tutaj właśnie mam ten sygnał, który umożliwia mi wybór zapisu do tych pamięci 219 przez mikrokontroler, no i jeszcze kilka innych sygnałów selekcji zapisu do pamięci wideo RAM oraz zapisu do rejestrów układu przetwornika cyfrowo-analogowego, ale tym wszystkim zajmiemy się w kolejnych odcinkach, więc na razie się tym nie przejmujemy. Ponieważ w tym programie sobie testuję jeszcze kilka innych rzeczy niejako przy okazji, w związku z tym tutaj mam mnóstwo kodu, który z punktu widzenia tego, co chcemy teraz zrobić, jest kompletnie zbędny, więc na razie się na nim nie skupiajmy. Przejdźmy do tej funkcji main. Tak jak widzicie, w tej funkcji main na początku inicjalizuję sobie mikrokontroler, taka, żeby był taktowany zegarem o częstotliwości 20 MHz. Kolejna rzecz, która będzie mi niezbędna do tych testów hardware'u, to będzie zegar taktujący te wszystkie moje liczniki generujące impulsy synchronizacji. No i tutaj sobie zdefiniowałem taką funkcję, którą nazwałem output CLK. No i zobaczmy, jak ona wygląda. Tak jak widzicie, ta funkcja wykorzystuje timer TCA0 do generowania przebiegu prostokątnego. Ze względu na to, że do tego rejestru PER określającego zakres, do którego zlicza timer, wpisuje wartość 1, a więc timer na przemian zlicza wartości 0,1, w związku z tym efektywnie dzieli mi zegar taktujący CPU przez 2, dając na wyjściu przebieg zegarowy o częstotliwości 10 MHz. No i ten przebieg zegarowy wykorzystam do taktowania tego mojego układu generatora impulsów synchronizacji. A więc jedną rzecz już mamy, wyjściowy przebieg zegarowy. No to teraz pozostaje nam inicjalizacja tych naszych pamięci określających położenie impulsów synchronizacji. W tym celu mam kolejną funkcję, którą jak tutaj widzicie nazwałem LS219 Load Sync Values. No to zobaczmy, co ona robi. Jak widzicie, ta funkcja jest bardzo prosta i do kolejnych komórek pamięci ładuje mi wartości z tablicy, którą nazwałem HV-Sync. Ta tablica zawiera wartości położenia impulsów synchronizacji. Pierwsze 4 bajty to są położenia poszczególnych elementów impulsu synchronizacji poziomej, natomiast kolejne 4 bajty to są położenia poszczególnych elementów impulsu synchronizacji pionowej. A więc po załadowaniu tych bajtów nasz układ powinien właściwie być gotowy do wygenerowania poprawnych impulsów synchronizacji. Jak widzicie, w tej mojej funkcji, ja wykorzystuję taką funkcję LS219 write, budowa jest bardzo prosta. Pamiętacie, że te moje układy LS219 są połączone z mikrokontrolerem przy pomocy 8-bitowej magistrali danych, a więc pierwsza funkcja powoduje zapis na tą magistralę pożądanych przeze mnie wartości, tej wartości val. Następnie wybieram adres zapisywanej komórki, no i w kolejnym trzecim kroku muszę dokonać zapisu. W tym wypadku, ponieważ strop zapisu jest połączony z sygnałem CS tego demultiplexera 138, wobec tego wywołuję tutaj tą funkcję setCS, wybierając jako aktywowany układ właśnie te moje pamięci LS219. Następnie
muszę sobie chwilę odczekać, dlatego że ten mikrokontroler jest o wiele szybszy niż te pamięci. One mają dosyć długi czas dostępu, w związku z tym sobie tutaj umieściłem dwie instrukcje NOP. No i teraz dokonuję deselekcji tego układu, co deaktywuje sygnał zapisu. No i od tego momentu te nowe zapisane wartości powinny już w tej pamięci się znaleźć. No i w ostatnim kroku ustawiam piny magistrali danych jako wejściowe, tak na wszelki wypadek, gdyby jakieś inne urządzenie z tej magistrali chciało skorzystać. Tu jeszcze taka mała drobna uwaga, te wartości z tablicy HV-Sync na razie nie zawierają właściwych pozycji impulsów synchronizacji. Ja tutaj sobie tylko takie wpisałem wartości, które będą dla mnie wygodne do testowania później na oscyloskopie. A więc tak jak widzieliście, ten mój program testowy zapisuje moje przykładowe wartości do tych pamięci RAM, a więc dla impulsów synchronizacji poziomej będziemy mieli wartości odpowiednio 2, 10, 12 oraz 15. No i po osiągnięciu przez licznik H-count tych wartości na wyjściu demultiplexera 139 powinniśmy obserwować zmianę stanu. No więc żeby to sprawdzić, pod te 4 wyjścia demultiplexera odpowiadającego za generowanie poszczególnych elementów synchronizacji poziomej podłączyłem sondy oscyloskopowe, włączyłem sobie oscyloskop, no i zobaczcie co się dzieje. Tutaj te kanały 1.4 odpowiadają wyjściom 1.4 demultiplexera 139, no i widzimy, że na początku mamy aktywację pierwszego kanału, później nieco dłuższą aktywację drugiego kanału, znowu krótszą aktywację trzeciego i nieco dłuższą czwartego. A więc te wygenerowane zależności czasowe dokładnie odpowiadają tym wartościom, które wpisaliśmy do pamięci RAM. Ja sobie tutaj jeszcze zmieniłem podstawę czasu, no i widzicie, że rzeczywiście te wygenerowane zależności czasowe okresowo się powtarzają, a więc wydaje się, że wszystko działa ok. No to sprawdźmy, czy również poprawnie działa generowanie elementów impulsu synchronizacji pionowej. W tym celu przepiąłem moje sondy oscyloskopowe pod tą drugą część układu 139, na którego wyjściach powinny pojawiać się elementy związane z synchronizacją pionową. No i tutaj zmiany stanów powinniśmy zaobserwować odpowiednio po zliczeniu 3, 15, 17 lub 19 linii. No to sprawdźmy, czy tak rzeczywiście się dzieje. No i jak widzicie, te wygenerowane czasy aktywności na poszczególnych 4 wyjściach demultiplexera rzeczywiście wydają się odpowiadać tym wpisanym wcześniej do pamięci RAM wartościom odpowiadającym pozycjom charakterystycznym dla synchronizacji pionowej, a więc też wydaje się, że wszystko tutaj działa poprawnie. Znowu po przeskalowaniu osi czasu widzimy, że to nam się wszystko ładnie cyklicznie powtarza także dla impulsów synchronizacji pionowej. Ja tutaj sobie wpisałem także inne wartości, żeby sprawdzić, czy wszystko z pewnością działa. No i jak widzicie na tych oscylogramach wszystko wydaje się być ok. Ponieważ wygląd tej płytki stykowej z tym całym pająkiem napawa mnie pewną obrzydliwością, w związku z tym do dalszych testów postanowiłem sobie zaprojektować ten cały generator jeszcze raz, wykorzystując już normalne PCB, a ponieważ akurat wysyłam do płytkarni rysunki płytek z innych projektów, które aktualnie buduję, w związku z tym dodanie tej jednej płytki właściwie jest dla mnie kompletnie za darmo. Także jak tutaj widzicie, ja sobie w Iglu zaprojektowałem taką prostą płytkę. Tutaj na to złącze wyprowadziłem sobie wszystkie potrzebne sygnały kontrolne, sygnały linii adresowych oraz magistrale danych, dzięki czemu w prosty sposób będę mógł to połączyć z mikrokontrolerem, no i sterować tą płytką. Także pakuję to wszystko, wysyłam to do płytkarni, no i w kolejnym odcinku zobaczymy, co z tego wszystkiego wyszło oraz przeprowadzimy takie bardziej dokładne testy tego generatora synchronizacji poziomej i pionowej. Także jak zwykle, jeśli macie jakieś przemyślenia, co tutaj ulepszyć, poprawić, zmienić, to koniecznie dajcie znać, napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie, czy wam się to podoba, czy nie i w jakim kierunku dalej podążać. No a w kolejnym odcinku mam nadzieję, że przeprowadzimy już testy na monitorze. Także do usłyszenia wkrótce.